Prawie nigdzie na świecie nie można już przytulić koali. Zostało tylko jedno miejsce, gdzie wciąż jest to możliwe, a za kilka dekad może nie być już żadnego. Ale kiedy trzymasz go na rękach, zaczynasz rozumieć, jak bardzo nie chcemy ich stracić. I właśnie dlatego ruszamy dziś w podróż przez tropikalny północny wschód Australii. Będzie las deszczowy, rafa koralowa i spotkanie z kimś naprawdę wyjątkowym. Cairns to miasto w stanie Queensland, położone na północnym wschodzie Australii nad Morzem Koralowym, u podnóża tropikalnych lasów deszczowych. Liczy około 160 000 mieszkańców, ale wciąż zachowuje klimat luźnego, relaksacyjnego miasteczka. To miejsce traktowane jako brama do wielkiej rafy koralowej i podobnie jak Darwin, także do dżungli i lasów deszczowych północy. Wiele osób pracuje tu na pół etatu i żyje powoli. Spora część mieszkańców to osoby sezonowe. Jest tu także wielu rdzennych Australijczyków, którzy pielęgnują własne kultury, języki i rytuały. Choć Cairns leży przy samym morzu, nie ma tu klasycznej piaszczystej plaży. Brzeg pokrywają błotniste tereny porośnięte mangrowcami, dlatego w samym centrum miasta zbudowano ogromną, sztuczną lagunę kąpielową. W rzekach i ujściach wody wokół Cairns żyją krokodyle słonowodne. Nie wolno kąpać się poza wyznaczonymi miejscami, nawet jeśli woda wygląda spokojnie i zachęcająco. Kolejka linowa nad lasem deszczowym do Kurandy. Długość całej trasy to około 7,5 km. To jedna z najdłuższych tego typu atrakcji na świecie. Kabiny lecą nad koronami drzew od 15 do nawet 40 metrów nad ziemią. Widać stąd tropikalny las, rzeki i wodospady. Kolejka powstała w latach 90. z dużym szacunkiem dla przyrody. Konstrukcję montowano ręcznie, bez budowania dróg. Podróż z przystankami trwa około 1,5 godziny. Po drodze zatrzymujemy się 2 razy. Pierwszy przystanek to Red Peak Station, miejsce na krótki spacer po lesie. Drugi przystanek to Barron Falls Station, gdzie znajduje się punkt widokowy na potężny wodospad Barron. Wodospad ma 125 metrów wysokości i składa się z 4 kaskad. W porze deszczowej przepływ wody może osiągnąć nawet 265 000 megalitrów wody dziennie. Dookoła wodospadu rozciąga się gęsty las deszczowy, prawdziwa, dzika dżungla pełna bujnej roślinności i życia. Jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych środowisk tropikalnych w Australii. Wśród tych drzew kryją się naprawdę unikalne gatunki roślin i zwierząt. W tych lasach żyje motyl zwany potocznie motylem rajskim, jeden z największych motyli świata, o zielono-niebieskich skrzydłach i rozpiętości nawet do 28 cm. Miasteczko na końcu trasy to Kuranda, właściwie wioska artystów, rzemieślników i trochę alternatywnego stylu życia. Kuranda to dawna osada kolejowa, która z czasem przekształciła się w turystyczną wioskę położoną w tropikalnym lesie deszczowym. Leży na wysokości około 330 metrów nad poziomem morza, więc jest tu chłodniej i bardziej wilgotno niż w Cairns. W XIX wieku powstała tu osada drwali i górników. Rozwinęła się dzięki kolei zbudowanej w 1891 roku. Trudna trasa przez góry, tunele i wiadukty. Miasteczko zaczęło przyciągać hipisów i artystów, stąd ten specyficzny, trochę alternatywny klimat. Do dziś można spotkać tu rzemieślników i twórców, którzy sprzedają swoje prace osobiście. Są tu sklepy, markety, bary, restauracje i sporo atrakcji turystycznych, jak sanktuarium motyli czy świat ptaków. Ale celem naszej dzisiejszej podróży jest właśnie ten misiu. Znajduje się tu ogród koali, gdzie możemy nawet potrzymać koalę na rękach. Koala to jedno z najbardziej niezwykłych stworzeń na naszej planecie. Wygląda jak pluszowy miś, ale jest dzikim torbaczem, który spędza całe życie na drzewach eukaliptusowych, żywiąc się tylko ich liśćmi. To zwierzę o bardzo wymagających potrzebach. Potrafi jeść tylko wybrane gatunki eukaliptusów, a jego przetrwanie jest ściśle związane z ochroną tych lasów. Niestety koale są dziś w poważnym niebezpieczeństwie. Utrata ich naturalnego środowiska, nasilające się pożary i choroby drastycznie zmniejszają ich populację. To właśnie dlatego każde miejsce, które chroni koale, jak ten ogród koali, jest tak ważne. Kiedy trzymasz koalę na rękach, czujesz, że obcujesz z czymś naprawdę wyjątkowym, ale też delikatnym. Nasza pomoc to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim świadomość, że ich przyszłość zależy od tego, jak dbamy o naszą planetę i lasy.
Oprócz koali w ogrodzie zobaczymy też wiele innych zwierząt, np. różne gatunki kangurów, krokodyle słodkowodne oraz inne zwierzęta typowe dla australijskiej przyrody. W specjalnej nocnej strefie można też zajrzeć do świata torbaczy i ptaków, które budzą się dopiero po zmroku, np. małych nocnych torbaczy z długimi uszami albo sów z wielkimi oczami. Zaraz obok znajduje się świat ptaków, gdzie możemy zobaczyć kolorowe papugi, tukany, kazuary i wiele egzotycznych gatunków z całego świata. Ptaki latają tu swobodnie wśród roślinności, a niektóre podchodzą naprawdę blisko. Płyniemy na Green Island, koralową wysepkę położoną 27 km od Cairns. Rejs katamaranem zajmuje około 45 minut. Na wyspie spędzimy kilka godzin, żeby spokojnie popływać, pozwiedzać i odpocząć. Wyspa jest częścią Parku Narodowego i chronionym fragmentem Wielkiej Rafy, a sama rafa to ponad 400 gatunków koralowców i 1500 gatunków ryb. Można tu posnorkelować w dwóch głównych strefach. Dla tych, którzy wolą suchy teren, jest jeszcze inna opcja. Łódź półpodwodna, taka zanurzona ze szklanym dnem, gdzie rafę można podziwiać bez wchodzenia do wody. Są też ścieżki przyrodnicze. Główna pętla ma ponad kilometr długości i prowadzi przez gęsty, zielony środek wyspy. Niestety nie da się wejść do wody bez zabezpieczenia. Obowiązkowy jest specjalny kombinezon. To przez groźne meduzy, które wyglądają niepozornie, ale ich jad może sparaliżować człowieka i zatrzymać krążenie w kilka minut. To była północno-wschodnia Australia. Jeśli podobała Ci się ta podróż, zostaw łapkę w górę. To daje sygnał, że warto robić więcej takich filmów. Subskrybuj kanał, bo to dopiero początek. Przed nami inne miejsca w Australii i na całym świecie. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnej podróży.